łóżku i słyszałam trzask. I wyleciałam, a tu chłop stoi i ja mówię, chłopie, coś się zrobił. A on mówi, przepraszam. I później dzwonił w telefon i spierdolił. A którego nikt nie szuka, kurwa. Wszyscy stoją jak chuje. A może leży gdzie? Panie, tak się nie robi. Co pani o tym sądzi? Bardzo źle. Policja z nich chuja warta. Gdzie ta policja jest? Szukać chłopa. Nie stoi tak jak ciule, kurwa. A mogłaby pani, O, może pojechał gdzie? Mogłaby pani powiedzieć bez przeklinania, bo to... Przeklina, bo mnie wkurwia. Chłop może w szoku jest. Cześć, witam Was. Pierwszy dzień świąt. Moi drodzy, zanim zacznę, pozwólcie, że zacznę od ogłoszeń parafialnych. Na sam początek jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję, że dobiliśmy do tych 10 000, przebiliśmy 10 000. Wielkie dzięki dla Was wszystkich. Tak jak mówiłem, bez was ten kanał by nie istniał. Ja bym nie miał motywacji do nagrywania. Dzięki, że jesteście, dzięki, że uczestniczycie, że razem tworzymy ten kanał, rozbudowujemy go, rozwijamy. Jeszcze raz wielkie dzięki za Wasze suby, za Wasze uczestnictwo, za to, że po prostu jesteście. Chciałbym Wam też oczywiście życzyć zdrowych, pogodnych, wesołych świąt, mokrego dyngusa, wypoczynku od dnia codziennego. Wiecie, że ja osobiście świąt nie obchodzę, jestem osobą niewierzącą, ale wiem, że zdecydowana większość z Was tak. Jak wiecie, szanuję tutaj każdego widza, ich przekonania. Także wszystkim tym, którzy obchodzą święta, wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. Życzeń też za bardzo nie umiem składać, ale składam tak jak potrafię. Moi kochani, do tych życzeń świątecznych chciałbym też dołączyć życzenia od osób, które mnie inspirują do tworzenia tych moich filmików, materiałów, przemyśleń, wypowiedzi. Chciałbym żebyście te osoby też wysłuchali, a dokładnie ich życzeń. Żeby nie było, że wykorzystuję te osoby tylko i wyłącznie do mojej lewackiej propagandy. Tutaj przedstawię te osoby troszkę innym świetle. Także wysłuchajcie życzeń osób, które mnie inspirują dają mi nieustannie, może nie inspirują, ale dają mi nieustannie nowe materiały do robienia moich filmików, a później przejdziemy do konkretów. I dzisiaj zaczniemy od tej głośnej afery z Funduszem Sprawiedliwości, ale będzie dużo też innych ciekawostek z życia polityków. Tak, dzisiaj jest niedziela, także taki swoisty miks. Materiał też będzie odrobinę dłuższy, ale są święta. Myślę, że mogę sobie pozwolić na to, żeby Wam zabrać troszkę więcej czasu. Także moi drodzy, nie przedłużając tych ogłoszeń parafialnych, jest cieplutko, wiosna, wszędzie radość. Zapraszam Was do wysłuchania osób, które, tak powiedziałem, inspirują mnie do tworzenia, dają mi tematy do tworzenia tych moich materiałów, a po tych życzeniach przechodzimy do konkretów. Szanowni Państwo, Drodzy rodacy w kraju i za granicą. Szczęść Boże, wesołych świąt. Przeżywamy cudowny, wspaniały, niezwykły czas Wielkiej Nocy. Przypominamy sobie, że to, co niemożliwe, stało się możliwe. Jezus Chrystus stał się naszym jedynym autorytetem i Panem. Przeżywamy ten czas wypełnieni nadzieją na lepsze jutro. Chciałem z tej okazji
złożyć Państwu najlepsze życzenia. Żebyśmy przestali wierzyć w te głupoty, które są rozsiewane przez różnych tam komunistów czy socjalistów, którzy opanowali Unię Europejską. Pomimo tego cieszmy się tym okresem, jak tylko jest to możliwe. Życzę Państwu również, aby wiara, nadzieja i miłość umacniała więzy rodzinne przy stole świątecznym. Pan Jezus już się zbliża. Moi drodzy, głównym tematem dzisiaj będzie żelazna miotła Tuska, tak jak w tytule. Co miałem tutaj na myśli? Co autor miał na myśli? Rzecz o premierze, który bezwzględnie realizuje przedwyborcze obietnice, przynajmniej jeśli idzie o rozprawę z tą polską, może za dużo powiedziane polską, z pisowską prawicą, z mafią pisowską, która po prostu rozkradała nasze pieniądze. Moi drodzy, według mnie w Polsce trwa remont generalny. To nie tylko omiecienie, że tak powiem, pajęczyny, odmalowanie ściany czy umycie okien i podłóg. Zaczyna się od totalnej demolki stanu obecnego, jaki panował przez 8 lat. Czyli skucia wszystkiego od spodu, usunięcie pasożyta, który zainfekował ściany nośne, często też fundamenty. Czasem konieczne jest też pozbycie się insektów, które czują, że remontowany obiekt jest ich własnością na wyłączność. Z reguły nie trwa to 100 dni, a znacznie dłużej. Wiele procesów wymaga po prostu czasu. Ale powiem Wam tak, kiedy remont dobiegnie końca, satysfakcja i komfort z mieszkania będzie ogromny. Wynagradza poświęcony czas i ogrom włożonej pracy. I tutaj może w maleńkim stopniu, ale w jaki sposób czuję się inwestorem tego remontu. Tak jak podejrzewam zdecydowana większość z Was. Jeśli chodzi o Tuska, rząd Tuska rozliczę z obietnic wyborczych w kolejnych wyborach parlamentarnych. W ostatnich oczekiwałem od niego tylko jednego, a właściwie dwóch rzeczy. Odsunięcia tych pisowskich hunów od władzy i ich rozliczenia. Dlatego w kampanii wyborczej dałem Tuskowi i tej koalicji zielone światło na wszystkie obietnice służące osiągnięciu tego celu. I tutaj, przepraszam za wyrażenie, ale tylko kretyn zapomina, że 15 października nie odsunęliśmy od władzy polityków, odsunęliśmy od władzy bandytów, którzy nie tylko niszczyli 8 lat naszego życia, ale przez 8 lat niszczyli cały dorobek wolnej Polski i wszystkich Polaków. I to wszystko w imię własnej pazerności, zachłanności. Oczywiście z gębą pełną frazesów, wypchaną patriotyzmem i biało-czerwonymi flagami. Ale na szczęście to się już skończyło. Jak wiecie, pisiory bardzo krzyczą, wytykają 100 konkretów na 100 dni, że zrealizowane tylko kilka. O tym już mówiłem, nie będę powielał. Mogę powiedzieć tylko tak, moje drogie pisiory. Nawet gdyby Tusk realizował tylko jeden postulat w miesiącu, to i tak zrobił ten najważniejszy. Odsunął złodziei od koryta. I to jest dobre dla całej Polski, dla wszystkich Polaków, bez wyjątku. A te 100 dni, bynajmniej ja zacznę liczyć od momentu, w którym będzie posprzątane po was, pisowcach. Kiedy
Ci, co mają odpowiedzieć za złodziejstwo, rozkradanie, dewastowanie kraju, odpowiedzą przed niezawisłym sądem. I to będzie najlepsza według mnie obietnica wyborcza. Później przyjdzie czas na wszystko inne. Nie można zrealizować wszystkiego naraz, a trzeba najpierw posprzątać ten bajzel, który jest, a do tego, jeśli się idzie sprzątać obornik, to się nie zakłada białych rękawiczek i białego garnituru, tylko grube rękawice i drelichy. Jeżeli stracimy te immunitety, to będzie to tylko i wyłącznie dowód tego, jak głęboka degeneracja w tej chwili następuje, jeżeli chodzi o funkcjonowanie systemu prawa w Polsce. I tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. To jest wszystko rzeczywiście niesłychanie wręcz smutne. Moi drodzy, wróćmy jeszcze na chwilę do tej głośnej sprawy z Funduszem Sprawiedliwości. Chodzi już nie tyle o samego Ziobro, co o resztę tej członków tej ziobrowskiej mafii. Powiem wam tak, Tusk z Bodnarem tą żelazną miotłą robią, nie wiem, zamiatają coraz szerzej, coraz ta żelazna miotła coraz więcej zagarnia i zaraz wam powiem, o czym się dowiedziałem, co wyczytałem, bo robi się coraz ciekawiej. Ale jeśli chodzi o Ziobrę, tak się cały czas zastanawiam, czego on oczekiwał, publikując takie zdjęcia, łzawe historie, nie wiem, współczucia, litości, amnezji Polaków. Powiem wam szczerze, że ja osobiście w dupie mam jego stan zdrowia i nie życzę mu jak najgorzej. Nie chcę zemsty, odwetu i tym podobne. Oczekuję jedynie sprawiedliwości, aby odpowiedział za zło, które zostanie mu udowodnione i nic więcej. Politycznych rozliczeń ciąg dalszy. Jedna z 7 osób, które usłyszały zarzuty w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, zdecydowała się na współpracę ze śledczymi. Minister Sprawiedliwości zapowiada wnioski o uchylenie immunitetów, a jego poprzednik w oświadczeniu tłumaczy się, że wszystkie procedury były jawne i transparentne, na co reaguje prokuratura. Anna Ubian-Halicka. Po politycznych emocjach To jest Białoruś. zwrot w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Jedna z 7 osób, które usłyszały zarzuty, zdecydowała się na współpracę ze śledczymi. To już oficjalnie potwierdza jej pełnomocnik. Mój klient złożył zeznania i myślę, że co do tego, że korzysta ze statusu tak zwanego małego świadka koronnego, nie ma najmniejszych wątpliwości. Fundusz Sprawiedliwości to kilkaset milionów złotych rocznie na pomoc ofiarom przestępstw. Według raportu NIK na ten cel faktycznie trafiały tylko 34% dotacji. Fundusz Sprawiedliwości miał pokazywać lepszą twarz państwa polskiego, a okazał się skarbonką do partyjno-politycznych celów. Wśród wydatków budzących wątpliwości zakup Pegasusa, 14 milionów złotych dla Fundacji Ojca Tadeusza Rydzyka, czy blisko 100 milionów złotych na te inwestycje Fundacji Profeto. Na jej czele stoi ksiądz Michał O, którego tymczasowym aresztowaniu zdecydował wczoraj sąd. Prokuratura dzisiaj stała się zapleczem partyjnym, a nie zapleczem państwa. Ocenia PiS. Minister Sprawiedliwości zapowiada wnioski o uchylenie immunitetów. Na razie bez podawania nazwisk. Wiemy doskonale, że kto sprawował nadzór nad Funduszem Sprawiedliwości. To nie jest jakaś wielka, prawda, tajemnica. Nadzór nad Funduszem Sprawiedliwości pełnili Michał Woś i Marcin Romanowski. Ten drugi dziś wydał oświadczenie. Prokuratorskie zarzuty wobec aresztowanych urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości i księdza Michała O muszą być oparte na nieprawdziwych informacjach. W odpowiedzi rzecznik Prokuratury Krajowej wskazuje, że to Marcin Romanowski był osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie funduszu. Rządząca większość chce, by także Państwowa Komisja Wyborcza przyjrzała się wydatkom z funduszu. W okresie kampanii wyborczej kandydaci, w szczególności suwerennej Polski, korzystali z finansowania Funduszu Sprawiedliwości, eksponując siebie jako kandydatów. Chodzi m.in. o takie dotacje dla kół gospodyń wiejskich,
w okręgach wyborczych polityków suwerennej Polski. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza uznałaby, że te materiały miały charakter agitacyjny, a nie charakter informacyjny, utrata subwencji dla PiS stałaby się bardzo realna. Nie słyszałem o tym, żeby takie rzeczy mogły się dziać. W związku z tym, jeżeli są wątpliwości, proszę bardzo, niech właściwe służby to kontrolują. Prokuratura wraca też do sprawy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. O instytucji zrobiło się głośno rok temu, kiedy posłowie ówczesnej opozycji ujawnili, gdzie miały trafiać unijne dotacje na innowacyjny biznes. 50 parę milionów złotych 26-letniemu barmanowi, którego doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej polegało na mieszaniu margerity w kieliszku. Stąd decyzja śledczych, by sprawdzić odpowiedzialność byłego ministra funduszy Grzegorza Pudy i europosła Adama Bielana. Nie mam w tej sprawie absolutnie nic do ukrycia. To nie ja próbowałem przepchnąć jakiekolwiek firmy. Te sprawy bulwersują opinię publiczną, powinny być wyjaśnione do końca. Również kwestie dotyczące Willi Plus. Raport w sprawie dotacji na zakup nieruchomości przyznanych przez byłe kierownictwo resortu edukacji po świętach. Moi drodzy, wśród funkcjonariuszy Solidarnej Rosji, suwerennej Rosji, trwa swoista panika. Zaraz wam tu pokażę też dobry przykład, ale gubią się już w tym, co mówią. Na przykład Wójcik stwierdził, że 2 urzędniczki, które zostały zatrzymane, chodzi o te przewały z Funduszu Sprawiedliwości, Wójcik stwierdził, że zniszczono im życie. Wielu tysiącom obywateli Polski zniszczono życie, osadzając ich w więzieniu czy do aresztu śledczego. Jak wczoraj to usłyszałem, to autentycznie żygnąć mi się chciało, bo poziom hipokryzji i zakłamania przelewa się tam jak, nie wiem, na tamie we Włocławku. A dlaczego mówię tutaj o strachu, panice, nerwówce wśród pisowców? Tak jak wam powiedziałem, dowiedziałem się tu o kilku przypadkach, które będą ruszone i pisowcy o tym już wiedzą. I dlatego jest taka nerwówka, takie zamieszanie, taka panika. Jak pewnie doskonale wszyscy wiecie, Ricardo Cabriolet Czarnecki wyłudził z kasy Unii Europejskiej ponad 200 000 euro. Taki typowo nie na żarty pisowski prosiak, któremu wiecznie mało. Złożył 243 wnioski o zwrot kosztów, aby wyłudzić właśnie te ponad 200 000 euro. Pisowska prokuratura Ziobry po prostu zamiotła sprawę pod dywan i rzekomo Ricardo oddał te pieniądze i sprawy nie ma. Ale niestety dla właśnie Ricarda ta sprawa zostanie wznowiona. Lećmy dalej. Pewnie też widzieliście tą, nazwijmy to, konferencję prasową ziobrzystów, czyli tą śmietankę intelektu Solidarnej Rosji. Emocje, które były na tej konferencji, szczególnie Jakiego. Te emocje to strach, panika i o tym mówiłem, że słowami można oszukać, gestami można oszukać, ale oczu nie oszuka. Zresztą wiecie co, wrzucę wam taki fragment tej konferencji, posłuchajcie, ja już nie mówię o tej reszcie przerażonych pisowców, ale posłuchajcie Jakiego, który nawet nie potrafi wydusić z siebie dobrze zdania, bo się zacina jak zdarta płyta. A dlaczego się tak boi, to zaraz wam powiem po tym króciutkim filmiku.
Godziny grasowali w domu ministra Ziobro. Znaleziono w domu ministra Ziobro dowody na to, że Elvis Presley żyje. Pozwólcie, ale syn miał dokumenty swojego zmarłego ojca, do których dostęp ma pełne prawo, a nie pyta pan dzisiaj, a nie pyta pan, ale jeżeli pan pozwoli, a nie pyta pan o to, co prokuratura, a nie pyta pan, bo pan mi przeszkadza, spróbuję odpowiedzieć. Ale jeżeli pan pozwoli, pan pyta o to, jeżeli... Ale jak chcecie sobie zostało z całego tego przeszukania afery. Ale niech pan nie przeszkadza przez chwilę. No przecież zadaje pan pytania, na które nie pozwala pan odpowiedzieć. Zakrzykuje pan. Niech pan pozwoli odpowiedzieć. Ale bo krzyczycie, tak? Krzyczycie cały czas. Potrafi pan chwilę zakończyć odpowiedź, zadajcie kolejne pytanie. Czy jeżeli państwo dzisiaj będziecie chcieli w telewizji pokazywać, proszę państwa, wielki skandal. Minister Ziobro miał akta swojego ojca, do których dostęp, jeszcze raz chcę państwu powiedzieć, ma pełne prawo. Proszę, panie redaktorze, chcę uzupełnić odpowiedź. Panie redaktorze, proszę na nasze pytanie. Tak, uzupełnić. Zada pan za chwilę kolejne. Panie redaktorze, akt postępowania przygotowawczego. Panie redaktorze. To są zupełnie inne pojęcia, to o czym mówił pan europoseł, a my o co my pytamy. Dobrze, ale zróbmy tak. Niech odpowie pan minister, zada pan pytanie. Tak, właśnie już dobrze. Proszę nie przerywać, dajcie dokończyć odpowiedź, naprawdę. No. Dajcie dokończyć odpowiedź, będziecie zadawali kolejne pytania. To jest Białoruś, a wy się pytacie, że... Ile materiałów to było? Jaki sukces bodnarowców, bo znaleźli jedną teczkę. Dobrze, to po kolei, bo pojedynczo. Ja dzisiaj w Polsacie o tym mówiłem i mówiłem o tym, że były zaklejane taśmami kamery, więc proszę mi odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy minister Zbigniew Ziobro dementuje te informacje, jakoby u niego w domu takie materiały były? Ja byłem jako osoba przysposobiona. Przestańcie kłamać. Dobrze. I skąd ten strach i panika, którą widzieliście? Otóż organizator tej całej konferencji, doktor Jaki, trzeba tu przypomnieć, bo to też zostało zamiecione pod dywan w 2019 roku. A chodzi tutaj o projekt Jakiego Praca dla więźniów. W związku z tym projektem Jakiego jest 16 zawiadomień o przestępstwach w Ministerstwie Sprawiedliwości do prokuratury. Te zawiadomienia wpłynęły w 2019 roku. Oczywiście prokuratura Ziobry zamiotła to pod dywan. Wyprowadzono niezgodnie z prawem wtedy 125 milionów złotych. I tutaj nie wiem, czemu Jaki tak się boi. No w końcu, jak to kiedyś sam doktor Jaki powiedział, niewinni nie mają się czego bać. A prokuratura właśnie w tej sprawie rozpoczęła śledztwo. I nie wiem, czy wiecie, ale szeregowi prokuratorzy zaczęli też sypać, donosić na Ziobrę. Prokuratorzy złożyli zawiadomienie wyłudzenia przez prokuratora generalnego Ziobrę 2 300 000 złotych na delegacje, które się nie odbyły. Powiem wam, że im więcej tych faktów wychodzi na jaw, tym większe wzbudza po prostu obrzydzenie, zachłanność tych sukinsynów. Przez wiele lat duża część Polaków głosowała na tak moralną zgniliznę, jaką jest Solidarna Rosja czy PiS. I jeszcze do tego Duda, który próbuje za wszelką cenę chronić tych złodziei. Kończąc wątek doktora Jakiego, chciałbym tu przypomnieć wywód tego pseudointelektualisty. Doktor Jaki powiedział: jest wiele pretensji do nas, że byliśmy słabi, i wymienia konkrety. Nie będę tu ich przytaczał, bo szkoda czasu. Ja powiem tylko tak. Drogi Patryczku, doktorze Jaki, byliście za mało mądrzy, by rządzić 5. krajem Unii Europejskiej, 21. gospodarką świata. Być mężem stanu nie wystarczy fotka na tle biblioteki z niemieckimi książkami o parowozach.
jaki udaje intelektualistę, ale według mnie jest po prostu głupcem. No ale nie chcę tego człowieka obrażać. Moi drodzy, w materiale Pora na prokuratora wrzucałem wam wypowiedzi pisowców, jak to bodnarowcy, jak to określają pisowcy, brutalnie, chamsko zaatakowali dom Ziobry, no tak mówiłem, tak tam doktor Jaki też przedstawiał, wybijali szyby, wyłamali drzwi, no wypili wodę z akwarium, zgwałcili chomika, zrywali tapety, usmażyli rybki, wyrwali dzieciom telefony z rąk. No w ogóle cuda na kiju, 24 godziny hasali po domu bez kontroli. Jak się okazuje, no nie do końca było tak, jak oni to przedstawiali. Bo wyszło na jaw, że, i tu uważajcie, prokuratura, ta zła, ci źli bodnarowcy, 2- lub 3-krotnie dzwonili do teściów Ziobry o wydanie kluczy, żeby wejść, zrobić przeszukanie. O tym nie raczyli wspomnieć. Te głośne telefony, które tak brutalnie były wyrywane dzieciom Ziobry. Jak się okazało, owszem, wzięli te telefony, sprawdzili i im oddali. Nie było tak, że zabrali te telefony. Zresztą, wiecie co, nie będę tego tłumaczył, bo najlepiej wytłumaczy wam to jeden z tych pisowców, mówię o Wójciku, który tak nakręcał tą spiralę, jak to ci bodnarowcy wtargnęli i maltretowali wszystko na swojej drodze, no niemalże dom zrównali z ziemią, niemalże dzieci Ziobry pobili. Już nie będę wspominał o tym biednym, zgwałconym chomiku, ale posłuchajcie tłumaczenie Wójcika, to chyba oddaje wszystko najlepiej. Służby po prostu działają, jak mówi prokuratura, zgodnie z prawem, dlatego że gdyby były wydane te klucze po jednym telefonie, po drugim telefonie do teściów Zbigniewa Ziobry, no to wtedy, jak rozumiem, nie byłoby konieczności niszczenia drzwi. Poza tym, czy politycy suwerennej Polski nie przesadzają, bo mówiliście na konferencji prasowej o zabieraniu tabletów dzieciom ministra Ziobry, a prokuratura mówi, że w ogóle nie było takiej sytuacji, że nikt nie podchodził, nie zabierał dzieciom żadnych tabletów, iPadów. To właśnie panu pokazałem, jak można zweryfikować pewne słowa na przykładzie tych drzwi, gdzie z jednej strony mowa jest o tym, że nie było włamania, a z drugiej strony jest robione zdjęcie, które sobie każdy może na moim Twitterze obejrzeć, zobaczyć i każdy sobie oceni, kto ma rację. No bo klucze nie zostały udostępnione. No dobrze, ale nie zostały udostępnione, bo nikt się nie skontaktował. No to panie redaktorze, jakby do pana mieszkania się tak włamano i potem mówiono, no nie zadzwoniono by i by mówiono, że pan nie udostępnił kluczy. No ale był telefon do teściów Zbigniewa Ziobry. A jeżeli chodzi o tę sprawę iPhone'ów i tabletów, podtrzymuję to, co powiedziałem wcześniej, że zabrano je, przejrzano i oddano. Tak było. Ale to było tak, że funkcjonariusze podeszli do dzieci osobiście? Ja szczegółów takich, no ja nie mogę ani mówić, ani też nie znam aż takich szczegółów. Mogę mówić to, co mówię. To już będzie na pewno sprawdzane przez sąd, będzie to weryfikowane na podstawie tych działań, które były przeprowadzone. Ja tylko potwierdzam, że zostały wzięte te iPhony, wzięte te tablety, a potem je oddano. No tylko, że to wczoraj było przedstawiane tak, jakby prawie, że służby wyrywały, to słowo nie padło, ale taki był tworzony obraz, a okazuje się, że jednak wyglądało to trochę inaczej. A uważa pan, panie redaktorze, że to jest w porządku, że tak się robi? Gdyby była jakaś osoba, wie pan, która uczestniczyłaby w tym wszystkim, nie byłoby żadnego problemu. Natomiast, mówię, ja to weryfikowałem. Osobiście rozmawiałem z ministrem Ziobro na ten temat również, weryfikowałem to i to mówił mi, że nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że oni tak zrobili. To, że oddali, no to oddali, no ale wie pan, no tak się nie robi. Tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia na te działania. My tak nigdy nie robiliśmy.
w żadnym przypadku tego rodzaju rzeczy nie były robione. Tutaj zrobiono to, poszli po bandzie, wiedzą o tym. Nie ma co nawet usprawiedliwiać takich działań. To nie jest do usprawiedliwienia. Co pan usłyszał od Zbigniewa Ziobry? No także ten komentarz zostawię wam, jeśli chodzi o Wójcika i jego tłumaczenie. Kolejna sprawa, za którą ten zły Tusk swoją żelazną miotłą zaczął zagarniać. Powiem wam, no prawdziwy tydzień cudów. Po zmartwychwstaniu ministra Zero towarzysz Adam Bielan się odnalazł i pruje się na Żalka. Gołym okiem widać, że koleś ledwo ogarnia swój zwieracz, ale to już tak naprawdę jest jego problem. Sprawa NCBR-u jest też głośna, tam też grube pieniądze pisowcy ukradli. O tym pewnie zrobię w najbliższym czasie jakiś osobny materiał, bo też tam jest dość grubo. Bielan oznajmił, że jest kryształowo przejrzysty w kwestii NCBR-u. No i jak takiej słodkiej, niewinnej buźce po prostu nie wierzyć. Ale co do NCBR-u, to jeszcze pewnie do tego przejdziemy. Moi kochani, tutaj widzę, że mi się to wszystko wydłużyło w tym materiale. To pozwólcie, że ten dzisiejszy materiał jeszcze wam przytoczę kilka przykładów, które żelazna miotła Tuska wygarnia spod dywanu, gdzie PiS to wszystko zamiótł, a jutro zrobię wam taki typowy miks właśnie z podsumowania różnych ciekawostek, bo nie chciałbym też tego robić tu dzisiaj takiego tasiemca. Mamy 2 dni wolnego, 2 dni świąt, jutro nie pracuję, także zrobimy. Dobra, to myślę, że Bielana chyba zostawimy. Jeszcze zresztą posłuchajcie pana Bielana, a później przejdziemy jeszcze do kilku złodziei z PiS-u. Ten wniosek NIK-u to jest typowa wrzutka polityczna. NIK jest instytucją niestety skompromitowaną przez klan Banasiów. Pytanie, czy pan jest krystaliczny? Natomiast pytanie, czy w tej sprawie pan jest krystaliczny? Jestem w tej sprawie krystaliczny. Czy nie spodziewa się, że następnym razem pan zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego? PiS to jest prywatna partia Jarosława Kaczyńskiego. Nie nazwałbym jej prywatną partią, natomiast jest to na pewno autorski projekt Jarosława Kaczyńskiego. Nie przypominam sobie żadnej wypowiedzi. Nie, naprawdę nie przypominam sobie żadnej wypowiedzi. Nie wiem, trzeba pytać panów ministrów, pana prezydenta, ale nigdy nie byłem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, nigdy nie byłem w siedzibie, nie brałem udziału. Nie byłem na żadnym posiedzeniu ani małego, ani dużego zarządu. Nie nadzorowałem tej instytucji. Od początku do końca nadzorował tę instytucję pan Jacek Żalek. On w sierpniu doprowadził do dymisji poprzedniego dyrektora. On powołał dyrektora Pawła Kucha. Miał pan zaufanie do Jacka Żalka, pana byłego zastępcy w Partii Republikańskiej i wiceministra, który miał nadzorować właśnie CBR? Nie, w końcówce nie miałem do niego absolutnie zaufania. Byliśmy bardzo mocno skonfliktowani. Panie dyrektorze, w ogóle nie interesowałem. Nie zajmowałem się na co dzień pracą NCBR-u. Nie miałem na to czasu. Nie wiedziałem w ogóle, nie Jackowi Żalkowi, nie zajmowałem się na bieżąco kontrolą NCBR-u. Nigdy nie byłem w siedzibie NCBR-u. Nigdy nie byłem w siedzibie. Nie wiedziałem w ogóle, że szybka ścieżka. Nie zajmowałem się tym, jak działa NCBR ze względu na związki z Jackiem Żalkiem. Jackowi Żalkowi nie udało się doprowadzić do tego, że to Jacek Żalek jako wiceminister funduszy powoływał dyrektora, odwoływał dyrektora, w każdej chwili go odwołać. To jest nieprawda. To Jacek Żalek w momencie, kiedy przejął nadzór nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na początku sierpnia 2022 roku, podjął decyzję o odwołaniu dotychczasowego dyrektora NCBR-u pana Kłopoczka. Nie miałem nic wspólnego z tą decyzją. To Jacek Żalek poszukiwał dyrektora kandydata na pełniącego obowiązki dyrektora. To Jacek Żalek powołał dyrektora Kucha. To Jacek Żalek zorganizował konkurs na dyrektora na początku lutego 2023. To Jacek Żalek, to Jacek Żalek zorganizował warunki konkursowe, powołał wszystkich członków komisji. Nie znam uzasadnienia tej decyzji. Nie było żadnego konsultowania ze mną wszystkiego, co się dzieje w NCBR-ze. Nie znałem listy doradców dyrektora Pawła Kucha. Nie interesowałem się tymi kwestiami. Znałem 3 czy 4 osoby, które pracowały w NCBR-ze. Nigdy nie byłem na siedzibie NCBR-u. Nie wiem, dlaczego wnioskodawcy nie pisali prawdy. Nie znam tych wnioskodawców. Pan ma czyste sumienie i także jako politycznie nadzorujący. Absolutnie mam czyste sumienie w tej sprawie od roku. Muszę się tłumaczyć, że nie jestem wielbłądem. Śledztwo dopiero zostało ogłoszone. Zobaczymy, w jakim śledztwo trwa od roku, panie rektorze. Ale połączone różne wątki. Słyszał pan. Wchodzimy na nowy. Ja już w tej sprawie zeznawałem w charakterze świadka. W charakterze świadka już tak. Tak. No powiem wam, tak tu wspomniałem, prawdziwy tydzień cudów.
Sasin nie organizował wyborów, wszystkie decyzje podejmowali jego podwładni. Ziobro nie nadzorował Funduszu Sprawiedliwości, wszystkie decyzje podejmowali jego podwładni. Kaczyński nie wie nic o Pegasusie, wszystkie decyzje podejmowali jego podwładni. Nikt nic nie zrobił, nikt o niczym nie wie, nie wiedział, nikt niczego nie widział. No, pierwszy w historii rząd, w którym nikt nie podejmował żadnych decyzji. Powiem wam tak, no fajne wymówki, tylko że pieniądze znikały, więc albo cud, albo kłamią jak z nut. I co do okradania, lećmy dalej, to już taka końcóweczka z tej długiej listy, ale dzisiaj powiedzmy jeszcze tutaj na jednym przykładzie, znaczy jeden, może dwa wam wrzucę. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, no jak pisowcy kradną, to kradną, już wam powiedziałem, nie? Kradli wszystko i wszędzie. Wyszło na jaw, że 100 obrazów zginęło w Muzeum Narodowym. Wyobrażacie sobie coś takiego? Ciekawe, na czyich ścianach wiszą. W Muzeum Narodowym są najcenniejsze obrazy dla Polaków. Kolesie ministra Glapińskiego z PiS-u przez wiele lat nie robili inwentaryzacji, no bo po co się będą wysilać, byle się kaska zgadzała, prawda? Także nie robili inwentaryzacji zbiorów Muzeum Narodowego, pomimo że prawo nakazuje robić im to co 5 lat. Tak dbali o dziedzictwo narodowe Polski i Polaków, że zginęło 100 obrazów z Muzeum Narodowego. Oczywiście trwają poszukiwania tych obrazów. Osoby, które były odpowiedzialne za to, podały się do dymisji, ale mam nadzieję, że to nie tylko będzie jedyną karą podanie się do dymisji, a powinna być adekwatna kara do czynu, a zaniedbanie dóbr narodowych nie powinno przejść bezkarnie. Takie jest moje zdanie. Jak wiecie, też ta żelazna miotła Tuska dosięgła milionera Glapińskiego, który ma najdroższy harem w Polsce. Glapiński skomle w brytyjskiej prasie do Donalda Tuska o zawieszenie sporu. Pisowcy jojczą, jęczą o ataku na Narodowy Bank Polski. Tylko że żaden z pisowców nie wspomni o tym, że to chyba tak można nazwać, że to właśnie Glapiński okradł Polaków na PiS drożyźnie. To Glapiński fałszował raporty Narodowego Banku Polskiego. To on spowodował stratę Narodowego Banku Polskiego na ponad 20 miliardów złotych, gdy w dokumentach wykazał zysk na 6 miliardów złotych. To jemu nominat Dudy w NBP Paweł Mucha zarzuca właśnie przestępstwo. PiS prowadził nowy zwyczaj. Przestępcy skamlą o dogadanie się w zagranicznej prasie. A tak przecież krzyczeli jeszcze, żeby nie donosić na Polskę na zachodzie, za granicą. Według mnie dla przestępców jest prawo, sąd i kryminał. Jeśli sąd tak oczywiście zdecyduje, a nie prezes, tak jak było zapisu. Także moi drodzy, sypie się ta kanapowa partyjka Solidarna Rosja. Jeden zaczyna sypać na drugiego, jeden zaczyna zwalać winę na drugiego i dobrze, niech się boją, niech sypią. Takie właśnie patologie jak Solidarna Rosja czy PiS powinno się wypalać gorącym żelazem, nie tylko wymiatać żelazną miotłą. I powiem wam, że w jakimś stopniu dziwię się wyborcom, sympatykom PiS-u,
że tak ślepo wierzą w każde słowa pisowców Solidarnej Polski bez jakiejkolwiek weryfikacji ich słów. Po prostu ślepo, nie wiem, posłuszni jak marionetki, przytakują, powielają po prostu każdą bzdurę, która wydobędzie się z otworu gębowego pisowca. To jest w sumie trochę smutne i że polski naród, no może nie, inaczej, nie polski naród, część polskiego narodu nie potrafi samodzielnie myśleć, nie potrafi analizować. Potrafi jedynie słuchać tej tępej, bo to inaczej nie można nazwać, tępej propagandy, którą potem bezwolnie jak marionetki powielają, powtarzają i bronią tych przestępców, złodziei. I jak to o nich świadczy? Po prostu chroniąc złodzieja nie staje się o wiele lepszym od niego. No takie jest moje zdanie. I tak już na koniec tutaj komunikat. Janusz Kowalski przypomina, że w dzisiejszej nocy Tusk ukradł Polakom godzinę czasu. Mam nadzieję, że pamiętaliście i zegarki przestawiliście. Moi kochani, to na dzisiaj tyle. Jutro zrobię, że tak powiem, dalszą część tego, co przygotowałem na dzisiaj. W Sucharze Dnia też taki smaczek złodziejstwa. Ja Wam jeszcze raz z całego serca bardzo dziękuję za to, że przebiliśmy te 10 000 subów. Życzę wszystkim jeszcze raz zdrowych, wesołych, pogodnych świąt. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał, zaciekawił i już dzisiaj zapraszam Was na jutro na drugą część, ciąg dalszy tego, co miałem powiedzieć dzisiaj. A dzisiaj znikam, dziękuję i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, cześć. Tam się okazało, że szef zobligował się, słuchaj, że 900 000 na tego Zenka pójdzie. O. Tak, ale wiesz co? Ja pomyślałem, żebyśmy Ja nie chcę z tym wchodzić na radę nadzorczą. Nie? Wiesz co, przez dom mediowy to puśćmy, tylko podzielmy te budżety z rabatem na pół. I co, nie trzeba na radę wchodzić? Jak to nie? Trzeba i tak jak w całości. Nie. Raportujemy tylko kwoty powyżej. W zasadzie zgłoszenie, a nie zgody. A może by tak wciągnąć do tego Lotos i Energę? My dajmy jako główny 500, a oni po 200. To my 450 i oni się dzielą na pół. Dobra. Adziu, jeszcze jedna prośba. No? Od pana prezesa telewizji nawet, z którym tam Daniel rozmawia od Macieja. Ten chłopak, ja wiem. Oni zbierają, słuchaj, mają taką ofertę sponsoringową na gruby cash. My większość tego weźmiemy, bo ja tam połowę z tego chcę wziąć na Orlen, ale nie chcę wchodzić też na radę nadzorczą, a chodzi o jakiś sponsoring filmu tego, uwaga, Zenek. Uwaga, Zenek? Nie, Zenek. O tym Polo, nie? Jest taka gorąca prośba z Telewizji Polskiej. Oni tam ten cały film Zenek i oferta sponsoringowa na reklamę przy VOD i później tam przy emisji tego filmu. Oni chcą tam dużo pieniędzy, bo Daniel z nimi deklarował, że 900 000 da. Kurde. No co? Zenek mówisz? Paweł, nie mów mi nawet, bo ja naprawdę jestem ostatni, który by chciał... Wiesz co? Przecież kurna za jaja będą wieszać za to, ty no. Ja też nie jestem zwolennikiem. To nawet za mało powiedziane tego czegoś. Ja pierdykam. No przyjrzyjcie się proszę temu. To Daniel im obiecał, tak? Obiecał właśnie, kurde, im. Ja wiesz, myślałem, że połówka im wystarczy w ogóle, a on zadeklarował 9. Jasny gwint. Pomoc kurna dla służby zdrowia i tych służb wszystkich, a tu nagle wypierdzielamy na film o Zenku. Paweł. Oni nie mają w ogóle umiaru, kurde.